Dzień dobry. Wcale nie jest taki, słuchajcie, poranek, bo już wam pokazywałem śniadanie. Miałem okazję poznać menadżerów, ale teraz się z wami witam i ruszam na zwiedzanie fortu Cochin. Będzie nowa miejscówka, z tą się już żegnam. Zobaczymy, zmierzamy teraz na stację benzynową. Stamtąd spróbujemy zamówić Ubera. No i przejechać tą godzinną trasę właśnie Uberem. Jaka będzie cena, jak to będzie wszystko wyglądało, zdam wam relację, czy się powiodło, no i czy będą jakieś przypały, czy nie. Trafiłem na hurtownię bananów. Zobaczcie, ile tu bananów jest, ale to jeszcze nie wszystko. Tu są banany. Tu są banany. Tu są banany. Tu są banany. I jeszcze idę na zaplecze. I tutaj, popatrzcie, tam wszędzie są banany. Oh, hello guys! I są baby banana. I są takie, jaś! Ja pierdolę! Słuchajcie, jest trochę, nie? Takie ogromne. Widzieliście takie banany? No. I tu chłopaki cały czas oporządzają z tymi bananami. Thank you guys! Thank you. See you. Kierowca Ubera w ciągu minuty dojechał. Potwierdzić trzeba kodem PIN. Ma na imię Hashi. No i podążamy do fortu Cochin. मैं कहता आँखों की देखी तो कहता कागज की लेखी तेरा मेरा मरवा एक कैसे हो रे. No i dotarliśmy do nowej miejscówki. Jedna osoba czy dwie osoby, wszystko jedno. Pokój kosztuje z klimatyzacją 100 zł. Pokój taki. Wszystko jest nowe. On mówi, że jest wszyściutko jest nowe. Także i wszystko jest premium. Taka mordeczka. No, jeszcze wam później wszystko opowiem dalej. Pokazałem wam już pokój. Takie widzieliście warunki. Właściciel Goldów ma nawieszane. W każdym razie uczciwie poszedł do tematu wymiany waluty. Lepszy kurs niż na lotnisku. Ja zdaję sobie sprawę, że zawsze na lotnisku jest słabszy ta wymiana. Na co jeszcze mi zwrócił uwagę, że przy wymianie waluty gdzieś na mieście, nie wiem czy to prawda, dajcie znać, jeżeli macie takie informacje, że możecie trafić na duplikaty, czyli falsyfikaty banknotów indyjskich. No to tak byłem zaskoczony, że mogą was gdzieś przerobić na kasę. Że jest z tym problem. Czy to prawda, czy nie? Nie wiem. Wymieniłem u niego z tego względu, że zaproponował dobrą cenę. No i co jeszcze? Jemu się nie podoba 50
dolarów, że się wymienia. Najlepiej 100, nie? Cześć, mordo. Nie potrzebujemy, stary, jedź sobie dalej. No. Idziemy zobaczyć, jak tutaj plaża wygląda, no bo przecież takie tematy na moim kanale możecie zobaczyć. Raptem kilka minut jestem na głównej drodze Fort Cochin, a zobaczcie, cały czas... Cześć! A zobaczcie, cały czas podjeżdżają ci tuktukarze i... Thank you. Podjeżdżają ci tuktukarze i pytają, czy cię nie podwieźć, a to ci pokaże, a to ci pokaże, a zawiezie cię tu albo tam, więc zmiana lokalizacji, dzielnicy, a już czuć, wiecie, turystów już chcą, wiadomo, z nich żyją, już chcą przerobić. No, w zależności w jakiej dzielnicy się zatrzymujesz, no tam już mają jakoś tam sposób na tych turystów. Mówią, że w Indiach jest dużo śmieci, brudu, plastiku i w ogóle. A dostaję któryś raz z kolei w restauracji do soku, do jakiegoś napoju dostaję papierową słomkę. Zatem dotarło również tutaj jakby przekonanie, że te słomki plastikowe wcale nie są dobre. A tak nawiasem mówiąc, te papierowe szybko trzeba pić, żeby, wiecie, się nie rozkleiły. Ale mimo wszystko jestem za tymi papierowymi. Jeżeli pomagają środowisku, to jak najbardziej. Wasze zdrówko ze świeżych pomarańczy. Szału nie ma. Szczerze? W Grecji było lepiej. Słodsze. A to takie. Może mają jakieś pomarańcze z przeceny? Może indyjskie mają inne, no. Ogólnie no jest wszędzie hinduizm, tak? No więc zaciekawił mnie Kościół katolicki, rzymskokatolicki, ale te kulty religijne są tutaj przeróżne, bo i muzułmanizm, rano imam mnie obudził, więc mieszanina, hinduizm, różne te wierzenia tutaj w tej części Indii występują. Indie, pamiętajcie, że Indie są ogromne. Być może jeszcze to powtórzę na którymś materiale, ale żeby wam to zobrazować, to jest tak jakby na wzdłuż od Aten, być może się o kilkaset kilometrów pomylę, ale od Aten do Szwecji, do Sztokholmu to są takie odległości. Różnorodność w Indiach jest ogromna. Widać kultów religijnych również. Jeśli miałbym wskazać postać naszych czasów, jeżeli chodzi o wyznanie chrześcijańskie, taką ikoną, no to Matka Teresa z Kalkuty. To nie jest tak, że nagle w Indiach pojawiło się wyznanie chrześcijańskie. To nie tak. Ale główną religią jest hinduizm. Czas się posilić. Zobaczymy. Tak się wchodzi do tej restauracji. Myślicie, żebym zjadł nie wiedząc, jak jest w kuchni, jak wygląda? Oczywiście ja przypaliłem frana, że nie wiem, gdzie się wchodzi do tej restauracji. Wiedziałem, że tutaj na tym rooftopie, nie?
poszedłem tam do końca i w zasadzie wbiłem się na tą kuchnię po to, żeby zobaczyć, jak tam jest. Bez problemu. Niczego tam nie brakowało. Owszem, takie warunki, wiecie, no bez dotacji unijnych. Ale postanowiłem tutaj zjeść. Zatem wjechała rybka, jakieś tam warzywka, jest soczek. No to jemy. Smacznego Wam życzę. Jeszcze trochę dopytałem w restauracji, w której przed chwilą byłem, jak jest z tą szkołą katolicką. No więc tutaj jest... Hello! O. Jeszcze mi Essę pokażą, nie? Jak jest z tą szkołą dla katolicką? Jest dla dziewczynek i dla chłopców. W tym rejonie jest bardzo dużo różnych religii. Jakby jest takimi rejonami to podzielone. Ale tylko tutaj w tym rejonie, w tej części Kerala, normalnie tak biorąc pod uwagę całe Indie, no to jak najbardziej hinduizm. Wszystko idzie na styk. Tu w trójkę jadą na motorku, ale damy radę. Przejedziemy. Hello! Zauważyliście mundurki? Say hi. Okay. See you. Waiter Project. Dotarłem wreszcie na plażę. Ale od razu Wam nie zacząłem nagrywać, bo myślałem, że no nie chcę zaburzać jakby obrazu tego, co widzę. Jakby chcę Wam pokazać każdą stronę miejscowości Cochin, no ale nie od razu tak na grubo, nie? Wejście na plażę tak na grubo, no ale idę już jakiś czas, no i widok jest taki. Jak ja mam to skomentować? Jest tutaj deptak, są jakieś budki z jakąś kukurydzą, z jakimiś napojami. No ale plaża jest, rzekłbym, nieczynna do odwołania. Nie będę Was w żaden sposób okłamywał, ani rysował jakiegoś takiego obrazu, że Indie jednak są fajne, czyste i tak dalej. Ale mimo wszystko, mimo tego, co tutaj widzicie na plaży, to co w poprzednich materiałach widzieliście, mi osobiście bardzo się podobało. I dalej nie zmieniam zdania, że ludzie tutaj są bardzo uprzejmi, przyjaźni. Oczywiście są wyjątki, jak wszędzie. No, ale plaże już mamy zaliczone. Nie będziemy na razie szukać nic innego. Chyba że znajdę jakąś plażę wartą pokazania. Na ten moment wystarczy, co? Takich plaż. Próbujemy wziąć tuk-tuka do Spice Marketu. Zobaczymy, ile nam powie. Ja już wiem, jaka jest cena lokalna. Już zapytałem w restauracji, zatem zobaczymy, jak bardzo będą chcieli nas przerobić. How much is to Spice Market? Go and come back. No, only there. Matanjeri Spice Market. Here other market, but better than Bazaar Market. Bazaar Road. Two Spice Market here.
Two One spice is- market. One is Fort Kochi, one is Mattancheri. Mattancheri. Yeah. Mattancheri. Mattancheri. How much? 100 rupees. How much? 100 rupees. 100. 100. 100 rupees. Okay. 100 rupees. 100. 100. Tak mi powiedział 100 rupees. How far is? How far is? Is 3.5 kilometer. 3.5. Zobaczymy na mapie, ale chyba mi dobrą cenę powiedział. Kurwa, czy to Zapoli? Trzeba napompować, tak, cyk, cyk.